Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka rzeczy, ale główną taką rzeczą będzie programator EZ Flash 4, czyli kolejny po supercardzie programator służący do odpalania ROMów gier. Jak widzicie, jest wykonany z takiego przezroczystego mleczno-białego plastiku. No i oczywiście również jest na kartę mini SD, a ja mam tutaj kartę microSD z adapterem. I już tutaj pierwszy szkopuł. Wyjęcie karty microSD jeszcze jest nie najgorsze, ale żeby wyjąć kartę mini SD, czy w tym wypadku adapter, trzeba się nagimnastykować, ponieważ nie ma tu sprężynki, która wystrzeli nam kartę. Trzeba ją wyciągać. I szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to zrobić bez zniszczenia obudowy. To jest pierwsza wtopa, a jak będzie dalej, to zobaczymy. Ogólnie konstrukcyjnie rzecz wykonana ładnie. Wygląda tak, ale nie ma co pierdolić. Więc włóżmy ją do Advance ASP. Nie wystaje, siedzi tak jak oryginalny cartridge. I włączamy. No i mamy menu. Skórka, którą widzicie, jest to wgrana przeze mnie. Standardowa tapeta w programatorach EZ Flash 4 jest to tapeta z Lordem Vaderem z Gwiezdnych Wojen. No i tutaj mamy menusy. Pierwszy, czyli tutaj to są gry wrzucone na naszą kartę. Drugi, tutaj możemy wrzucać pliki TXT. Trzeci jest to gra Saper. Nie wiem po co, ale jest wrzucona i możemy sobie zagrać w takiego saperka. No, jak widzicie, wygląda jak podobnie do tego Windowsa. No i boom, wtepnąłem w bombę, więc to tak. Dalej są ustawienia. Możemy wybrać język aż dwa, chiński i angielski. Tyle, że da się przez kompa wrzucać jeszcze, da się robić tłumaczenia, ale ja się w to nie bawiłem. No i są jakieś helpsy, możemy sobie poczytać, czy jakieś pierdoły. No a najbardziej nas interesują gry, czyli folder. No i tutaj mamy, tak jak miałem w supercardzie, tak samo mam tutaj. Porobiłem sobie folderki, platformówki, RPG po angielsku, romy spolszczone, FPS-y i różne gry na Game Boy Advance. EZ Flash 4 słynie z tego, przynajmniej tak go reklamują, jako programator, na którym działa 100% gier z Game Boy Advance. Sprawdźmy to. I włączmy Super Mario Advance 3 Yoshi's Island. Jak widać, jest ekran ładowania tak samo jak w supercardzie. O, i co nam wywaliło? Hieroglifki. Wciskam start. Zawiesza się. Wciskam przyciski nic. Nic nie działa. Zawias. Nie jest to jedyny przypadek, ponieważ Mario Advance 4 również się zawiesza. Podobnie jak Lady Sia i jeszcze jakieś inne gierki. Także jak widzicie, a tutaj mamy najnowszy soft, na którym teoretycznie powinno działać 100% gier, więc jak widzicie, EZ Flash 4 to nie jest ideał. Nie działa na nim 100% gier, a ci co pierdolą, że działa na nim 100% gier, to chyba dawno nie dostali w papę. Więc gierki można powiedzieć na 3 kategorie. Pierwsze, które działały na supercardzie, nie działają tutaj, to jest właśnie wspomniane Super Mario Advance. Drugie, które nie działały ani na tym, i to jest na przykład Dragon Ball Z Legacy of Goku. I trzecie, które nie działały na supercardzie, a działają tutaj, i to jest na przykład Advance Wars 2. I w zasadzie można dodać czwartą kategorię, to gry, które na supercardzie działały bardzo wolno,
muliły się, a tu działają płynnie. I taką grą, którą zaraz wam zaprezentuję, która tutaj działa płynnie, a na Supercardzie się muliła, będzie Tony Hawk Pro Skater 2. No i widzimy standardowe ładowanko. No i zaraz będziemy hardkorowo napierdalać. Menusy. No, weźmy sobie Free Skate'a. Nie będzie Bunkside. No i pierwszy skatepark, nie mamy nic odblokowanego. No jak widzimy, nasz skater śmiga aż miło. Wypierdala się też jak miło. Ale niestety ta chujowa gra posiada tak zjebaną kamerę, że nie da się w nią grać. No ale widzicie, tempo gry jest dobre. Na Supercardzie się okrutnie muliło. I teraz na Supercardzie był skrót do wychodzenia z gier. Tutaj jest również. Służy do tego przycisk A, B, L, strzałka w górę. I już wróciliśmy do menu. Więc tak to się prezentuje. Ogólnie, jeśli ktoś chce programatora do gier na Game Boy Advance, no to śmiało mogę mu polecić EZ Flash, no bo działa bardzo dużo gier, ale nie 100%, więc to, że działa 100% to jest jebane kłamstwo. Odpalę jeszcze jakąś gierkę, zanim przejdę do podsumowania. I niech tą gierką będzie... Ja się długo ładuje, jebana. Trudno porównywać czas ładowania z Supercarda i EZ Flash. No jest podobny, więc tutaj nie ma się na tej płaszczyźnie czego czepiać. Jedyna różnica to jest taka, że tutaj gierki się... Jak zapiszemy stan gry bezpośrednio w grze, no to on już się nam zapisze. Nie musimy robić kombinacji, tak jak to było z Supercardem, żeby wejść do menu, wejść w plik SAV, zapisać, wrócić do gry. Tu, jak widzicie, mamy Duma. Który działa dobrze, ale na Supercardzie też działał dobrze. Nic, skurwysynu. Więc to, tak się to prezentuje, nie ma co się rozgadywać. Wejdźmy z gry skrótem. No i to tak wygląda. Ogólnie podsumowując, EZ Flash 4 używane rzadko się trafiają, a jeśli już to razem w komplecie z konsolą, a nówki kosztują, no myślę, że co najmniej 100 zł na Allegro, jak widziałem. Więc moim zdaniem wydanie 100 zł na ten programator jest zupełnie nieopłacalne. I jeśli ja miałbym wam polecać, to z czystym sumieniem polecam wam Supercarda Mini SD, ponieważ dają moim zdaniem większe możliwości, jest w ogóle lepszy. Chociaż wiele osób pewnie się oburzy tym, co mówię, ale tak jest moje zdanie. No i co mi się tu jeszcze nie podoba, tutaj gry z emulatorów Game Boy Color, NES, wrzucanie ich tutaj wymaga przerobienia w jakimś tam programie, ponieważ ta karta się strasznie przypierdala i nie chce ich odtwarzać, więc jest tu dużo udziwnień i dużo utrudnień. Supercard jest łatwiejszy w użyciu i przyjemniejszy, dlatego za tą cenę, za 100 zł nie polecam wam tej karty, nie opłaca się. Jeszcze takie porównanie z grą, jak widzicie, rozmiar ten sam. Ale jeśli chcę pograć w grę Game Boya Color, muszę wziąć grę z Game Boya Color. A ja bym chciał pograć na tym, ale zanim bym się przepierdolił przez te programy, no to już by się zeszło i by mi się odechciało grać, więc to tak. A skoro już pokazałem wam tego srebrnego SPK, to wspomnę jeszcze o jego pudełku, ponieważ jest to wydanie europejskie. Więc ma pudełko takie. Ostatnio mówiłem wam, że wolę pudełko wydania amerykańskiego. Jak widzicie, to też jest całkiem ładne. I takie.
ale wolę tamto, ponieważ to jest z miękkiej tektury i się gnie i można je szybko zniszczyć, więc to tak się prezentuje. Kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać, którą już możecie obserwować od dłuższego czasu, jest ten oto kuferek. Kuferek Game Boy Advance SP, ni mniej ni więcej kuferek. Z przodu ma taki zatrzask, z tyłu ma zawiasy, wykonany z aluminium. Ciężki, masywny, twardy. Tutaj ma gumkę, która się troszkę rusza, ale się trzyma. Więc on się prezentuje tak. To może teraz go otwórzmy. Otwiera się do kąta 90 stopni. Więcej się nie da, zawiasy nie pozwolą. Ta część wykończona jest gąbką, tak aby cała zawartość miała miękko. No i co jest w środku? Jak widać na dole mamy Advance'a SP, który trzyma się solidnie, jest idealnie dopasowany. Pod konsolą mamy ładowarkę, dla której też jest przewidziane bardzo dobre miejsce, bardzo dopasowane, tak że po prostu wszystko jest dopasowane i nie lata. Wyjmijmy ładowarkę. No i na górze mamy tutaj gierki. Standardowo jest tutaj 9 miejsc na gry na Advance'a. 4 po lewej, 4 po prawej i 1 tutaj w poprzek. Jak widać, gierki wchodzą, wychodzą łatwo. To może je wyjmijmy, żeby pokazać. Tutaj włożyłem też gierki ze starego Game Boya. Fajne jest to, że starsze konsole też będą do niej pasować. I za przykład weźmy sobie tutaj kolorka, który po włożeniu do walizki też leży dobrze i nie lata na boki. Starsze gierki pasują idealnie, kiedy położymy je na płasko. Wchodzą 3 sztuki na każdą stronę. No i kurwa tak, nie mogę zabrać ze sobą nalewki i pójść się sponiewierać, bo jak widać się nie mieści. Że już nie wspomnę o większych butelkach. No fajki można przenosić komfortowo, więc to by się sprawdziło jako taki gadżet gimnazjalnego dealera. Tu fajeczka, tutaj trawka i jest gicior. Ale nie ma co się o nie rozgadywać za bardzo, no bo to w końcu tylko walizka. Podsumowując ten odcinek, EZ-4 fajne do gier na Game Boy Advance, ale za tą cenę moim zdaniem nieopłacalne. Lepiej kupić Supercarda Mini SD w najnowszej wersji, czyli tą, co prezentowałem w drugim odcinku mojego programu. Skrzyneczka fajna, ale w zasadzie nie do kupienia. Zresztą można się bez niej obyć. Za tą cenę wolno kupić nową grę, również się nie opłaca. No i konsole w pudełkach europejskich, no tutaj nie mamy zbyt dużego wyboru. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja się już żegnam. Cześć.